Siema, witajcie na następnej wyprawie. W dzisiejszym odcinku, zainspirowani serialem Netflixa Ołowiane dzieci, udamy się na teren targowiska oraz huty Szopiennice. Teraz za mną możecie widzieć park. Natomiast tutaj wcześniej była kolonia Paweł, która w serialu nazwana została targowiskiem. I w rzeczywistości tak było, bo zobaczcie, że ten mur jest dawnym murem odgraniczającym właśnie targowisko czy kolonię Paweł od huty. Co jest najistotniejsze, w tym momencie jest tam prywatna firma, która wykonała lwią pracę po to, aby właśnie zniwelować to zanieczyszczenie. Natomiast z naszą historią cofnijmy się do lat 70. Zaraz zaczniemy z historią odcinka, ale poświęćmy proszę chwilę partnerowi wyprawy Trade Republic. Trade Republic to w pełni licencjonowany niemiecki bank, z którego korzysta 10 milionów klientów w całej Europie. Oferuje bardzo uczciwe oprocentowanie gotówki 3,25 w skali roku i zawsze jest ono równe stopie depozytowej NBP. I działa to bez ukrytych haczyków czy oferty powitalnej. Na przykładzie wpłacasz 10 tysięcy złotych i przy oprocentowaniu 3,25 rocznie przekłada się to na 325 zł wypłacanych Ci w odsetkach. I naliczane są one codziennie, a wypłacane miesięcznie, a Ty masz cały czas dostęp do swoich pieniędzy, a oprócz tego w aplikacji możesz śledzić przewidywane wypłaty odsetek. Trade Republic można również inwestować w indeksy, akcje, fundusze ETF, a nawet kryptowaluty. Dzięki automatycznym planom inwestycyjnym można zacząć oszczędzać już od 1 złotówki, co jest realizowane bez żadnych prowizji. Trade Republic oferuje również 1% zwrotu za płatność kartą i jest to specjalny benefit nazywany SafeBack. A działa to w taki sposób, że ustawiając plan inwestycyjny i płacąc za zakupy taką właśnie kartą Mirror od Trade Republic, na koniec każdego miesiąca 1% właśnie z tych wydatków Trade Republic wypłaci na wybrany przeze mnie plan. Jedynym wymogiem jest plan inwestycyjny na kwotę co najmniej 100 zł. Trade Republic przygotował specjalną ofertę powitalną, gdzie jako nowy klient można otrzymać 250 zł w akcjach amerykańskich spółek. Jedyne co trzeba zrobić to wpłacić co najmniej 400 zł na swoje konto i dokonać 3 pierwszych inwestycji w ciągu 21 dni od rejestracji. Możesz otworzyć konto korzystając z kodu QR wyświetlonego na ekranie i zacząć oszczędzać już dziś. W opisie filmu umieszczamy też niezbędne informacje wraz z linkiem, gdzie można zapoznać się z regulaminem i szczegółami promocji. Serial Netflixa dosyć wiernie przedstawił chronologię wydarzeń, ale niestety popełnił kilka błędów, które dzisiaj chcielibyśmy tym filmem skorygować. I skorzystamy z wiedzy, z eksperckiej wiedzy Arka. Cześć Arku. Cześć. Arek jest historykiem w Muzeum Hutnictwa i Cynku Walcownia. Cała sprawa odkrycia łowicy w Szopienicach to jest, można powiedzieć, to są już lata 10. XX wieku. Natomiast jako pierwszy ten temat podjął żydowski lekarz Leopold Staub, później był Edmund Gryglewicz pracujący tutaj w Szopienicach, także możemy powiedzieć, że już w latach 20. XX wieku wiedziano, że hutnicy chorują na ołowicę. Natomiast cała tragedia tej historii polegała na tym, że myślano, że chorują wyłącznie ołowicy. Że tutaj, za tym murem, można powiedzieć, rozgrywa się normalne życie i ten pył ołowionośny gdzieś mitycznie ulatuje do atmosfery. To właśnie to też jest w serialu ukazane, że jakby problem jest tylko w hucie ołowiu, a ten problem był o wiele szerszy. Tak, problem z pyłem ołowionośnym to akurat bym powiedział tutaj, natomiast można powiedzieć zanieczyszczenie środowiska, no to tutaj w Szopienicach występowało właściwie z każdej strony. Każdy kompleks miał coś za uszami, nazwijmy to tak. Kompleks huty Utemana, na który pojedziemy, fabryka kwasu siarkowego, mydlarnia, która tutaj też była w Szopienicach, także to nie była jedna huta, która truła, natomiast zatrucie ołowiem to faktycznie tu. Mamy rok 1974, tutaj w przychodni niedaleko stąd, na Dąbrówce Małej, pracuje Jolanta Wadowska-Król ze swoją pielęgniarką Wiesławą Wilczek. Wadowska-Król zaczyna dostrzegać, że dzieci tutaj z okręgu Burowca, Szopienic chorują na anemię, że są osłabione, że posiadają, można powiedzieć, trudności z nauką, chodzą do szkół specjalnych, wyraźnie odstają od swoich rówieśników. Występowała również choroba tzw. gnijących dziąseł, bocianich nóg. Coś się z tymi dziećmi działo. Wadowska-Król nie wiedziała, w związku z czym zalecała matkom, żeby karmiły dzieci burakami może, żeby dodać im, pokrzepić ich. Natomiast profesor Krystyna Berger, kreacja serialowa, to tak naprawdę była profesor Bożena Hager-Małecka.
Ona wróciła w 1974 roku z sympozjum w Szwajcarii, gdzie omawiano przypadek dziecka zatrutego ołowiem i to właśnie ona odkryła u jednego z pacjentów Jolanty Wadowskiej-Król podwyższenie stężenia ołowiu we krwi. Zaleciła Jolancie Wadowskiej-Król przeprowadzenie badań na początku malutkiej grupie osób. To miały być badania potajemne. Faktycznie Jolanta Wadowska-Król wykazała się nieprawdopodobnym heroizmem, bo i tak trzeba było mieć odwagę, żeby tego dokonać, tak? Natomiast następne wyniki badań, które schodziły, były przerażające. Pierwsze badanie 100% dzieci chorych na ołowicę. Drugie badanie równie wysoki odsetek. Co trzeba tutaj jeszcze powiedzieć akurat przy tej sprawie, podkreślić, to, że wszystkie matki, kiedy zostały wezwane na badania, zjawiły się na frekwencja to było 100%, tak? Czyli to też jest jakby kolejna niezgodność z Netflixem. No właśnie, to, nie? bo tutaj też chciałem o to zapytać. Po pierwsze, że nie umniejszamy roli Jolanty Wadowskiej-Król, ale to nie była jej inicjatywa, mimo jej heroizmu. Ale właśnie serial na Netflixie ukazał, przepraszam, ale ukazał Ślązaków w negatywny sposób. Nie da się tego określić, mimo że to tak nie było, że tak samo postać Jolanty Wadowskiej-Król nie była odbierana tutaj negatywnie. Jolanta Wadowska-Król pochodziła stąd z Szopienic. Nie posługiwała się co prawda śląskim, natomiast doskonale wyczuwała klimat panujący tutaj w Szopienicach. Matki i zwykli mieszkańcy darzyli ją nieprawdopodobnym wręcz szacunkiem, co pokazują również te wyniki badań, o których wspominałem wcześniej. Doktorki trzeba było się słuchać, bo doktorka wiedziała, co robi. Takie było przekonanie i przeświadczenie, więc to nie było tak, że mieszkańcy odnosili się do niej z jakąś obrazą, czy broń Boże nie palili jej auta na miły Ta Bóg. scena spalonego samochodu to w ogóle jest o 180 stopni ukazane, jak było w rzeczywistości, nie? To jest absurd i można powiedzieć, że Wadowska-Król, ona się cieszyła niezwykłym wręcz poważaniem. Tutaj rzecz jasna, pracownicy, którzy robili na hucie, jak im jakaś doktorka przychodziła na hutę i starała się mądrzyć, w cudzysłowie, no to oni mogli ją odbierać różnie. Natomiast matki chorujących dzieci, one za nią stały murem od samego początku. Wadowska nie musiała niczego udowadniać. Ona ten szacunek zdobyła od samego początku, kiedy pracowała tutaj w Szopienicach. A co z relacją dwóch bardzo ważnych postaci, zarówno historycznych, jak i serialowych, czyli Grudnia i Ziętka? Można powiedzieć, że Śląsk lat 70. to dwa płuca. Jedno płuco to wojewoda śląski Jerzy Ziętek, drugie płuco to pierwszy KC w Katowicach Zdzisław Grudzień. Relacje obu panów, serial trafnie tutaj obrazuje, były, można delikatnie powiedzieć, niedobre. Natomiast dlaczego tak było? Jerzy Ziętek był Ślązakiem z krwi i kości. Mówili o nim mieszkańcy i mówią, że można było u niego załatwić wszystko. On też odpowiadał za powstanie wielu miejsc tutaj na Śląsku, jak chociażby Park Śląski, Spodek to też jego zasługa. Także on tutaj w regionie odznaczył się tym, że był swój, to był komunista, ale swój nasz Ślązak. Natomiast Zdzisław Grudzień, była to postać powiązana wprost z Warszawą, z Edwardem Gierkiem. On zasłynął wśród Ślązaków jednoznacznie negatywnie przez to, że zarządził on taką ekspansję tego przemysłu, nadwyrężenie go wręcz Za do wszelką granic, cenę, nie? dokładnie, do granic możliwości, przez co panowie mieli zupełnie inne spojrzenia, w jakim kierunku ten Śląsk powinien podążać. O Grudniu mówi się dzisiaj jako o gnidzie, a Ziętek cieszy się niezmienną popularnością, zresztą jego pomnik ciągle w Katowicach stoi i mam nadzieję, że stać będzie. Niedziela, bo w serialu było pokazane właśnie, że SB gnębiło doktorkę, ale w rzeczywistości miała problemy, chociażby to, że nigdy nie mogła ukończyć swojego doktoratu, ale nie było aż tak strasznie, jak ukazał to serial, nie? Tutaj opieram się na relacji rodziny, bo jest dla mnie najważniejsza. Syn Jolanty Wadowskiej-Król powiedział mi, że faktycznie jakieś obserwacje ze strony SB były, co potwierdza też jeden z listów. Natomiast trzeba powiedzieć, że w serialu jest to grubo przesadzone. Nie było żadnego podpalenia samochodu, nie było obserwacji ze strony Niedzieli, straszenia jej, tak? Niedziela chyba nie istniał. Niedziela nie istniał, najprawdopodobniej. Także no, ten wątek możemy uznać za przekraczanie fabuły, żeby trochę podkręcić Emocje, historię. jak Dokładnie. Ale emocje, postać kontrowersyjna w całej Polsce, nie? Gierek.
Och, tutaj można by powiedzieć, jak władza zareagowała na wydarzenia z Szopienic. No jakieś kroki zostały podjęte, rzecz jasna. Gierek panicznie obawiał się tego, co stało się z Gomułką, czyli wydarzenia z 70 roku. On nie chciał wszczynać buntów jakichś wśród robotników, w związku z czym faktycznie ta reakcja władz się objawiła w ten sposób, że później zalecono, aby wyłączyć te najbardziej szkodliwe wydziały pracujące na hucie, no a także załatwiono, można powiedzieć, mieszkania na dzisiejszym Tauzenie w Katowickim, a także na Manhattanie nieopodal Morawy dla tych, którzy mieszkali tutaj na serialowym targowisku, a tak naprawdę kolonii Paweł. Czyli w sumie te autokary to też prawda. Autokary były prawdą, tak, natomiast tutaj trzeba podkreślić rolę Jolanty Wadowskiej-Król, gdyż to ona zabiegała o te autokary i co trzeba też podkreślić, mieszkańcy zjawili się w 100%. Kto był wyznaczony do wyjazdu do sanatoriów Istebnej, etc., przyszedł. Wszystkie wydarzenia ukazane w serialu to w rzeczywistości 1,5 miesiąca? Tak. Nawet mogę, tutaj mam ze sobą tajny raport, pierwszy raport, który dosłała profesor Hager-Małecka. Notatka służbowa dotyczy zachorowania na ołowicę dzieci z terenu Katowic. Jest to 16 września 1974 roku i serial akurat pokazuje to dobrze, bo tam specjalnie Jolanta Wadowska-Król zachodzi w ciążę, żeby pokazać, że to było wszystko szybko. To się wszystko działo w przeciągu miesiąca, 2 miesięcy. Tutaj bez 2 zdań, natomiast To stąd jest ta ciąża w serialu. tak, faktycznie nie była. Faktycznie nie była. Jolanta Wadowska-Król w ciąży była 2 lata wcześniej, w 72 roku i nie chorowała na ołowicę, co też pokazuje serial. Miała wyłącznie nieznacznie podwyższony poziom ołowiu we krwi. A teraz najważniejsze pytanie, jednym słowem, filtry. Bardzo kontrowersyjna sprawa i kiedy wypuściłem odcinek na ten temat, widziałem komentarze, bo faktycznie z tymi filtrami to było tak, że te materiały z filtrów faktycznie w domach się znajdowały. Faktycznie były i są na to relacje, tutaj mieszkańcy mówią o tym wprost, więc tej sprawy nie można kwestionować. Ale jest tutaj dużo kontrowersji, gdyż odpylnia nie znajdowała się na kominach, tak? To było, znajdowała się w zupełnie innym miejscu i z relacji, które ja usłyszałem, jest mi wiadome, że nie trzeba było ściągać filtrów, że po prostu to mogło wszystko pójść naraz w komin. Natomiast to nie przeczy też relacjom mieszkańców, powiedzmy sobie wprost. Środowiska naukowe też mówią, że raczej nie ściągało się tych filtrów, ale jak to było w rzeczywistości? No właśnie to jest to, że jest dużo kontrowersji, niespójności jeszcze w tej sprawie. Są relacje pracowników, którzy mówią jedno, relacje mieszkańców, którzy mówią drugie, relacje naukowców znowuż, które znowu podchodzą do tego w taki sposób, okej, mamy proces technologiczny, który powinien działać. Gdyby to działało, no to filtry nie wpływają na cuk, tak? Natomiast jak to było w rzeczywistości? Myślę, że to jest cały czas sprawa, która po prostu jest do odkrycia. I drodzy widzowie, prawdopodobnie prawda leży gdzieś po środku, jak to zwykle w życiu bywa. Słuchajcie, teraz udajemy się na walcownię i zobaczcie, jak wyglądał cały proces technologiczny, bo jest naprawdę o czym opowiadać. Budynek z 1904 roku i co ciekawe, ten proces produkcyjny wyglądał podobnie nawet aż do lat 80., ale o tym wszystkim dowiecie się już w środku. Na dach wyjdziemy po to, żeby wam pokazać dokładnie, gdzie co się znajdowało, bo w serialu jest jakby tak, że wydaje się, że wszystko było w jednym miejscu, a tak naprawdę wszystko było porozbijane. Prowadź! Owe kompleksy, owe huty posiadały nazwy niemieckie, następnie po roku 1945 zmieniono to na nazwy polskie i tak chociażby huta Utemana stała się Wydziałem Cynku, huta Ołowiu Walter Kronek, niemiecka nazwa, później stała się po prostu Wydziałem Ołowiu, natomiast nasza walcownia Cynku od samego początku po prostu nazywała się walcownią Cynku, po niemiecku był to Walzwerk, co prawda. W tej chwili jesteśmy na terenach byłej huty Bernardi, przynależącej w skład szopieńskiego kompleksu hutnictwa Cynku i walcownia od 1904 roku była jego częścią. Do samego końca, czyli do roku 2001, kiedy w walcowni odbyła się ostatnia szychta, którą mamy nawet udokumentowaną.
Maszyny parowe stanowiły trzon walcowni. Napędzały nam walcarki wykańczające, napędzały nam maszyny obrabiające. Później walcownia w latach 60. przeszła elektryfikację, więc to się troszeczkę zmieniło. Walcownia była jednym z bardziej bezpiecznych obiektów, gdyż tutaj przetapiano cynk, który był już czysty, wsad cynkowy czysty w 99%. Natomiast do nas, co ciekawe, przychodzili na odstawkę tak zwaną pracownicy huty ołowiu, którym wykazało, że są po prostu ołowiem struci. Dostawali 4 krzyżyki. Załóżmy takie sanatorium, nie? Bo pamiętam u siebie na filmie mówiłeś, że hutnik średnie wieku miał 40 lat. I to właśnie też było związane z tym zatruciem ołowiu. Tak, natomiast trzeba tutaj podkreślić, że ja tego nie udostępniłem, nie powiedziałem o tym filmie. Tutaj chodzi o lata 1900-1905. Faktycznie wtedy średnia wieku tak wyglądała, ale trzeba powiedzieć, że w Szopienicach niczym niezwykłym nie było to, kiedy ktoś umierał mając lat 30, 40, 50. No i to wiązało się z ogromnym zanieczyszczeniem środowiska, które tutaj w Szopienicach występowało, a także z ciężką pracą. Czyli z huty cynku przyjeżdżały tutaj do walcowni w kostkach po prostu takie wsady cynkowe, tak? Tak jest. Następnie były pakowane do pieców, aby je troszeczkę rozgrzać, bo zakładam, że cynk, gdybyśmy zaczęli na walcarkach rozciągać, jak jest zimny, to zacznie pękać. Więc pewnie trzeba go było podgrzać. I widzę, że tu są rury gazowe, ale nie były te piece zasilane gazem od samego początku, tak? Tak jest. Piec topielno-rafinacyjny istniał tutaj w walcowni od samego początku. Jak słusznie zauważyłeś, do lat 70. był ogrzewany, opalany właściwie węglem, natomiast później w ramach modernizacji zainstalowano już tutaj instalację gazową. Dzięki temu piec mógł być zdecydowanie bardziej wydajny i no nie było to aż, można powiedzieć, po prostu uciążliwe. I rozumiem, że tu jest taka przeciwwaga. Pewnie się ściągało do dołu, otwierało się okienko, do środka lądował wsad, tak? Dokładnie tak. Teraz jesteśmy z drugiej strony pieca, gdzie właśnie taką chochlą, jak możecie też zobaczyć, ona u góry jest na takim wysięgniku. Wsadzało się chochlę do środka, pobierało się ten cynk rozgrzany tam do ponad 400 stopni, jak dobrze pamiętam. 480. 480, tak? A następnie wylewało się go właśnie tutaj na te takie wlewki, czyli coś jakby forma, tak? Kolejna osoba, stojąc właśnie tutaj, mając taką specjalne urządzenie, wyrównywała to, a od razu też i zgarniała jakieś ewentualne zanieczyszczenia. Odlewki od dołu były chłodzone wodą po to, aby po prostu te sztabki cynku, że tak powiem, szybciej stężały, ale jak zobaczycie tutaj na dole, jeszcze są pozostałości cynku, po prostu gdzieś się wylało czy coś i on jest tutaj właśnie zaschnięty. Dobra, czyli rozumiem, że jak już mieliśmy taką gotową sztabkę, to przechodziliśmy na walcarkę, tak? Pierwsza walcarka wstępna, zgadza się. Ta akurat konkretna maszyna rok 1904 wyprodukowana w Zabrzu. Tu się stawiało, tak? Tak jest, były pary walcownicze. Jedna para z przodu, tak zwana para przodująca, druga para pomocnicza. Chwytano odlewek cynkowy, wkładano go tutaj pomiędzy walce. I rzeczywiście ta szpara, zakładam, że on tam miał z 10 cm, co nie? A tutaj to jest przecież ile? Połowa tego, co nie? Rzecz jasna, ale walce można było kontrować góra-dół. Natomiast potem produkt rozwalcowany już, czyli załóżmy blaszka o wymiarach 40 cm na 20 cm, Okej. tak, była pakietowo walcowana na ostatnich walcarkach wykańczających. Natomiast walcowanie z dokładnością co do 1 mm już odbywało się na walcarkach I wykańczających. one są tam dalej, tak? Tak jest. Doszliśmy do walcarek wykańczających, które za chwilę omówimy, ale tu widzę płytę cynkową, z której robiło się wsady cynkowe, tak? Tak można powiedzieć, można tak przyjąć, tutaj mamy do czynienia z cynkiem w swojej najbardziej pierwotnej formie, tak powiedzmy. Natomiast z takimi ciężarami faktycznie musieli się mierzyć pracownicy walcowni. To jest płyta o wadze mniej więcej 15 kg. Tak? Znaczy, no ona nie jest jakaś ultra ciężka, ale jakbym miał cały dzień z tym biegać, to tak, no. Natomiast później właśnie z wsadów można było robić takie blachy cynkowe i tutaj można powiedzieć, to był taki standardowo przyjęty wymiar. A, tak i to był wyglądało. to jest ta początkowa. To już jest gotowy produkt. To już jest gotowy produkt. Czyli te warcalki wykończające wypluwały coś takiego. Tak można powiedzieć. Możesz to włączyć? No pewnie. No to dawaj. Ale zobacz, ile tu jest wykorzystanych przekładni i ile masz kół po to, żeby nie obciążać od razu, wiesz, głównego bębna. Jak mała się szybko kręci bęben, ten się kręci szybko, a ten już powolutku, co nie? Jak w młynie trochę.
jeden pełen obrót wokół zegara, to 1 mm opuszczonych walców albo na górę, albo do dołu, czyli nacisk zwiększano. Wyglądało to 1 mm, drugi milimetr, trzeci. Rozumiem. Doświadczeni walcownicy mogli kontrolować, oni widzieli jak się zachowuje blacha cynkowa, czy ona nie pęka, czy ona się nie ukształca, czy nie ma efektu falistości, a jak już dochodziło do takich efektów, to po prostu tutaj na walcarce można było to skontrolować. Jak ktoś miał doświadczenie, wiedzę, wiadomo, że blacha blasze nierówno, tak? Grubsza blacha cynkowa od tej, którą wam prezentowałem na walcarce. I to robiło taśmy, tak? Tutaj tworzono, tutaj były walcowane taśmy cynkowe, następnie wszystkie te elementy trafiały do obrobienia, czyli do przycięcia, wykorygowania, w zależności od tego, jakie było zamówienie. Na nożycy krążkowej chodziło przede wszystkim o wyrównanie nierównych krawędzi blach cynkowych, które zostały rozwalcowane. Jeden pracownik sobie podchodził, wciskał blachę cynkową pomiędzy te noże krążkowe, wychodziła równo elegancko przycięta blacha. Kolejna maszyna obrabiająca, na której można było już wyczyniać cuda, nożyca gilotynowa. Przez pracowników, bo każda maszyna miała jakąś taką swoją potoczną nazwę, przez pracowników zwana była obcinarką do paznokci, bo faktycznie paluchy, jeżeli ktoś był nieostrożny, tutaj leciały w nieprawdopodobnych wręcz ilościach. Chodziło tutaj o przecięcie blachy cynkowej pod odpowiedni wymiar, tak aby zgadzało się to z zamówieniem. Maszyna rok 1912. I znajdujemy się teraz w czymś takim jak małe muzeum w muzeum, czyli taka kompendium wiedzy tego wszystkiego, ale skupiliśmy się teraz na czymś innym, a mianowicie nad tą mapą, która znajduje się za naszymi plecami, ponieważ jest bardzo istotna, aby ułatwić Wam obraz tego, jak wyglądało rzeczywiście Szopienice i jak wyglądały te huty. Mamy tutaj mapę prezentującą zespół szopieńskich hut cynku i ołowiu z przełomu XIX i XX wieku, prezentujące, że te huty i te oddziały cynkowe, one były rozmieszczone po Szopienicach, po Rozdzieniu, Burowcu, a także nawet Dąbrówce Małej, czyli potężny obszar. Poczynając od pierwszej huty Wilhelmina z roku 1834, przez hutę Utemana powstałą w 1912 roku, przez nasz oddział, czyli hutę Bernardi z walcownią cynku, skończywszy na hucie Walter Kronek, czyli na tej hucie ołowiu, o której teraz mówi się tak wiele. Potężny obszar rozciągający się przez całe Szopienice, Burowiec, a także Dąbrówkę Małą. A będziemy mogli to zobaczyć jakoś tak bardziej namacalnie, teraz na przykład. Jak najbardziej, dlaczego nie? Czyli co, wbijamy na górę? Jak trzeba, to trzeba. Chodźcie. Nie spadnij. Dachu szkoda. Stoimy na dachu dlatego, bo dostaliśmy pozwolenie od pani dyrektor. Normalnie wejście jest tutaj surowo zbronione i bez zgody nikt nie może tutaj wejść. Słowo wstępu, a teraz, żeby pamiętacie tą mapę, o której wcześniej mówiliśmy, aby wam bardziej ukazać, jak w rzeczywistości wyglądało rozmieszczenie hut i całego tego przemysłu. Serial ukazuje nam, że huta metali nieżelaznych była na dobrą sprawę jednym potężnym budynkiem. W jej rolę wciela się EC Zabrze, natomiast w rzeczywistości ten kompleks był przepotężny. No, przykładowo tutaj po mojej prawej stronie huta ołowiu Walter Kronek, pod nami walcownia, czyli dawny kompleks drugi. Gdybyśmy się spojrzeli tam na prosto, mamy przepiękny widok na wieżę w Borkach, wieżę też, o którą toczą się w tej chwili batalie. Miejmy nadzieję, że z pozytywnym skutkiem. A tam hen daleko, jak się spojrzymy, komin z huty Utemana. Także, tak jak już tu wcześniej mówiłem, ten kompleks rozpościerał się na ogromny obszar Szopienic, Burowca i Dąbrówki Małej. Czyli możemy już pierwszy jakby mit obalić, czyli to miejsce, że to było jedno trujące miejsce, bo tak naprawdę całe Szopienice, można powiedzieć, trochę truły, prawda? Trochę tak, bo każdy kompleks, jakbyśmy się spojrzeli na kompleks pod hutą Utemana, to tam była fabryka kwasu siarkowego, prażalnia blendy cynkowej, tam mamy hutę ołowiu, a w środek tego jeszcze była wtłoczona mydlarnia, która co prawda do huty nie należała, ale podbijała te wszystkie zanieczyszczenia, które tutaj w Szopienicach się osadzały. To co, może udamy się w to miejsce, żeby pokazać to? No trzeba. To wyruszmy tam więc. Co i my teraz idziemy po terenie dawnej huty po prostu, tak? Tak. To co teraz mamy pod nogami, to co mamy pod nogami, to są resztki budynków. A mówiłeś, że to jest szlamowisko, co to znaczy?
To są pozostałości odpadów, które gdzieś tam jeszcze pozostały po niektórych piecach i ogólnie zbiór tego, co tutaj można powiedzieć pozostało po Utymanie, czyli tym budynku, który jest tutaj przed nami. Była to stara cechownia, tutaj funkcjonowała do 76 roku huta cynku, natomiast obok Utymana znajdowała się huta Ziger, będąca prażalnią blendy cynkowej i prócz tego również funkcjonowała tutaj fabryka kwasu siarkowego. I też chciałem zwrócić uwagę na to, co nam wcześniej mówiłeś poza kamerami, że jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę trochę można się poczuć jak na pustyni. Przez to, że ta ziemia jest kompletnie wyjałowiona i tak naprawdę nic na tym nie rośnie oprócz krzaków i jakichś, no... Czyli co można powiedzieć, że to jest tak po prostu skażone, że tutaj nic nie chce rosnąć? Można tak przyjąć, jest to wynik wieloletniej eksploatacji tutaj terenów obok związanych z właśnie kompleksem huty Utymana. Natomiast to skażenie, tutaj się objawia najbardziej, ale ono faktycznie występowało na terenie, rozległym terenie Szopienic. Tutaj można powiedzieć niedaleko są też Mysłowice, tak? I tam próbki badania gleby jasno pokazywały, że tam faktycznie ciągle jest niebezpiecznie. No bo właśnie to jest to, dlaczego tutaj przyjechaliśmy, aby też wam uświadomić, że to tak naprawdę nie jedna huta truła, czy tak jak było w serialu Netflixa, tam nawet chyba skandowali huta truje, to, że ich tutaj było kilka i każda odpowiadała za jakąś tam swoją część skażenia. Tutaj zakładam, że chodziło o kwas siarkowy, tak? Jakbyście mogli, mam tutaj notatkę z 1981 roku, kiedy unieruchomiono oddział produkcji kwasu siarkowego. Władza się pochwaliła, że był to ogromny sukces, gdyż w ten sposób zlikwidowano, uwaga, 2000 ton mgły kwasu siarkowego, 2000 ton tlenków, 18 ton pyłów i 300 000 metrów sześciennych ścieków. No i tak o tym informowali. Tylko, że przedtem truli, więc no. No tak. Tutaj trzeba jeszcze powiedzieć, że ogólnie metoda ogniowa, która występowała na hucie Utymana, łatwo można zobaczyć filmiki na YouTubie. Wystarczy wpisać ZC Szopienice wypalanie cynku metodą ogniową. Ona była bardzo, bardzo ciężka, była to metoda przestarzała, faktycznie szło się natrudzić, temperatura też była ogromna, która tutaj występowała. Niemniej jednak w tym miejscu zdecydowanie myślę najbardziej przerażającym jest ta pustka. Ta pustka, którą wy też zauważyliście i to, że można powiedzieć, jak patrzymy się na archiwalne, stare zdjęcia, to było miejsce tętniące życiem. Tutaj na hucie pracowały znamienite osobistości, jak chociażby Hilary Krzysztofiak, człowiek, artysta tutaj z Szopienic. Wiele ludzi właśnie z tymi okolicami powiązało całe swoje życie. Natomiast dzisiaj, no cóż, pokazuje to tylko, do czego może prowadzić nadmierna ekspansja przemysłu i to niezależnie czy w tej formie kapitalistycznej czy socjalistycznej. Ta wysokość, różnica wysokości, to jest ten syf po hucie, czy o co chodzi? To jest gruzowisko, szlamowisko, gruzowisko, tak by można powiedzieć. Bo szlam mi się kojarzy, wiesz, z jakąś taką brudną wodą, no. Ja tak mówię bardzo potocznie o tym, natomiast no tutaj jak sami możecie zobaczyć, to są po prostu ruiny tego. Tutaj dawniej działały piece prażalnicze na Utymanie. To co pozostało, to co nie udało się rozkraść, to możemy to zobaczyć właśnie i Czyli tutaj... oni to przemielili i rozsypali po prostu, tak? Najprawdopodobniej tak było. Na 100% wam nie powiem, natomiast najprawdopodobniej tak było, chociaż tutaj widać no tak samo no, kolejne gruzy. Tak? Co było cenne, no to się udało to albo podebrać, albo powiedzmy gdzieś tam udało się naszym panom przykładowo zebrać to i prezentujemy to w walcowni. Natomiast faktycznie, tak tutaj mówicie, dużo pamiątek no nie przetrwało. 1912 Utymanka, tak? No ja tak mówię, sobie tak powiedziałem, natomiast Utymán, kiedy powstawał w roku 1912, był najpotężniejszą, najnowocześniejszą hutą cynku i tu faktycznie można powiedzieć, no ten gigantyzm za sprawą nawet tej wieży jest tutaj dobrze uwieczniony. Można ją widzieć przy drodze z Krakowa do Katowic, jak się pociągiem jedzie, bo tutaj niedaleko są tory. O kurde, jakie to wielkie jest. Tak, tutaj było wejście jeszcze takimi schodami. Szkoda, że ktoś się wyszło, no. Tylko ty, tu trzeba rzeczywiście uważać, co nie? No. I co, i tutaj jakiś stał pewnie zbiornik na wodę, tak? Czy...
Słucham? Chyba tak. Na stopu nie powiem, ale tak mi się wydaje, że to będą liczników. Musiało to tak wyglądać, że ciśnieniowo po prostu najwyższy punkt, no to dzięki temu ta woda miała ciśnienie w kranach i zlewach i wszędzie mogli jej używać, więc pewnie dlatego to jest tak ogromne i wysokie. Taka duża pompa. I tutaj kończy się nasza wyprawa śladami filmu Ołowiane dzieci. Serdecznie dziękujemy Ci, Jarek, ponieważ obdarzyłeś nas niebywałą, ogromną wiedzą, za co Ci bardzo dziękujemy. Dzięki. Wszystkich Was zapraszamy do Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia, ponieważ widzieliście część odcinka, że jest tam naprawdę ciekawie. No jeśli doceniacie naszą pracę, to serdecznie Was zapraszamy. Zostawcie łapkę, subskrypcję, no i co? I teraz razem powiedzmy do zobaczenia na następnej wyprawie. Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.